Siemaneczko, witam was serdecznie, z tej strony oczywiście Anioł. No i dziś przyjrzymy się, jak naszym poszło tutaj na turnieju doskonałości. Wejdźmy sobie, tutaj widzicie, że już będziemy mieli mecz o mistrzostwa niedługo, ale w tym odcinku zaczniemy od początku, zaczniemy od samych grup. Możecie zauważyć, że nawet ja tutaj się dostałem do tego etapu grupowego. Niestety coś tutaj zawiodło, a co zawiodło, zaraz się o tym przekonamy. Zaraz prześledzimy każdą tutaj dywizję, każdą grupę. No i zobaczymy, jak sobie tutaj poradziło VP. Dobra, jesteśmy w tej grupie pierwszej. Zobaczmy sobie na Basteda. Kogo on tutaj miał? Gracz 30 milionów, gracz 31 milionów i gracz 31 milionów. To grupa śmierci, totalna grupa śmierci. Nie dziwię się, że tutaj z 0 punktami wyszedł. Ale zobaczmy sobie tutaj na ustawienie. Może jakąś gierkę jeszcze zobaczymy. Mimo najlepszego ustawienia tutaj nawet niewiele można by zrobić. Ciężko tutaj coś więcej byłoby wskórać. Może zobaczymy sobie jakiś meczyk. Może ten pierwszy, tak? Tutaj z pierwszych tutaj widzę, że ustawienie było praktycznie takie samo wszędzie. Tutaj chyba było... Nie, zmieniał troszkę tanków. Grał na 2 tanki, 2 strzelce i 1 mag. No zobaczmy sobie może z Harotem, jak tutaj sobie... Jak to wyglądało. Zobaczmy sobie to ustawienie. Czy można było coś zmienić? Lagi na początku. No, ten Harot miał nawet kawalerię, więc może można było coś tutaj wskórać. No raczej dalej się nie dostał z tym ustawieniem, bo ta kawaleria jest mocna, nie zrozumcie mnie źle, ale no można tutaj ograć. Chociaż to jest taka loteria, więc naprawdę kawaleria jest dosyć mocna. I pokażę wam parę pojedynków, w których kawaleria naprawdę mogła ugrać tutaj. Urwać punkcik, więc zobaczymy. No tutaj raczej Garwood szybko dostanie. Artefakty widzę, że są spoko. Zastanawia mnie tutaj Tandelyn. Tandelyn i Welyn. Ciekawe połączenie. Na pewno lepiej do tego turnieju, powiem wam już teraz, że wziąć Tohara i Bertranda. Z tego względu, że no tutaj raczej ciężko uderzyć AOE w kilka legionów, a wygrywa z reguły ta osoba, która pierwsza albo się przedostanie jakoś do DPS-ów przeciwnika, albo osoba, która pierwsza pokona wrogą piechotę. Chociaż tutaj muszę powiedzieć, że naprawdę pomimo takiej różnicy mocy, bo 5 milionów mocy to jest naprawdę spora różnica, póki co to wyglądało nieźle. Póki co ten pojedynek wyglądał nieźle. Chociaż tutaj już widzimy, że różnica staje się coraz większa. Dobra, to nie ma co oglądać, tutaj już za dużo się nie stanie, za dużo się tutaj nie zobaczymy. Czy mogę sprawdzić tutaj jeszcze tabelkę z obrażeniami? Tego jestem ciekaw, tak, mamy tabelkę. No jakby Bastard miał większą moc, to myślę, żeby spokojnie z nim wygrał, ale mimo wszystko ładny się tutaj pokazał. Reszty nie będziemy oglądali, zobaczymy sobie tylko jeden. Myślę, że spoko tutaj wynik mimo wszystko. Przejdźmy sobie do grupy drugiej w dywizji pierwszej. Kto tutaj był? Ponury. Jak tutaj grupa Ponurego wyglądała? Miał problemy ze słabszym przeciwnikiem. No, przegrał z mocniejszymi, tak? Z tymi przeciwnikami no raczej nie mógł wygrać, więc tego nie będziemy oglądali. Zobaczmy sobie, co się wydarzyło tutaj, że przegrał. Prawdopodobnie miałem to powiedzieć, że może jakiś sneak peek kawalerii tutaj poleciał. No i mamy kawalerię. Pewnie ta kawaleria jakoś się przedostała. Ja też próbowałem właśnie ograć troszkę kawalerią, ale do mnie zaraz przejdziemy. No tak, tutaj kawaleria sobie zajdzie od tyłu i to jest jedyne wyjście dla tych słabszych graczy właśnie w tym turnieju, to próba ogrania tutaj kawalerią, bo innego sposobu nie macie. Tak naprawdę, bo albo będzie brakowało wam depsów, bo macie mniej procent HP, macie mniej procent defensywy, macie mniej procent ataku, więc nawet w miarę wyrównanym pojedynku jesteście na straconej pozycji, dlatego słabsi gracze powinni tutaj próbować ograć jakoś kawalerią.
Bardzo niefortunne tutaj ustawienie, powiem wam. Ale zobaczymy zaraz też mecz, który wygrał chyba, bo naprawdę ciekawi mnie to. Tutaj już wiadomo, że jest to porażka. 2 tanki się przyssały do DPS-u, więc nie można było tutaj zrobić nic. Zobaczmy sobie jeszcze wygrany pojedynek. Pewnie, prawdopodobnie złapał tutaj kawalerię. Czy tutaj była gdzieś kawaleria również? No tutaj bez kawalerii widzicie, nie wygrał ten słabszy gracz. Tutaj miał kawalerię, wygrał. No i tutaj znowu bez kawalerii ani rusz. Dlatego mówię, kawaleria jest jedyną szansą tak naprawdę dla słabszych zawodników. Przejdźmy teraz do grupy trzeciej. Tutaj Roy wygrał wszystkie pojedynki. No i z racji takiej, że wygrał, to jego zmagania obejrzymy sobie później. No bo przeszedł dalej, więc jeszcze będziemy mogli go obejrzeć potem. Na razie przejrzyjmy tych, którzy odpadli. Czy mogli coś tutaj zrobić lepiej? Co się podziało tutaj z Albertem, tak? Wygrał z mocniejszym, a przegrał ze słabszym, więc sobie obejrzyjmy może jakiś meczyk ze słabszym rywalem. Zerknijmy sobie na ustawienia. No tutaj mamy odpowiedź, no grał 4 legionami. Nie wierzę w to, że wystawił 4 legiony. No dobra, wystawił 4 legiony, nie będziemy oglądać, no bo to jest strzał w kolano. No, chciał przegrać, to przegrał. Ale był potencjał na naprawdę wysokie miejsce, bo tam wygrał nawet z gościem, co miał... Tutaj jest zwycięstwo Alberta, co miał 31 milionów mocy, więc naprawdę to już są wymaksowane te piątki. Tutaj już jedyne różnice są w pupilach i bohaterach. Ale większość osób, które ma 31 milionów w górę, jest już tak naprawdę w zasięgu innych 31-milionowych postaci, więc Albert tutaj, posiadając 29 milionów, wygrał z tym osobnikiem, więc miał szansę. Pewnie jakiś kawaleria. No ale mógł przejść dalej, tylko na własne życzenie tutaj postanowił tutaj przegrać. Także dywizja pierwsza jest za nami, czas na dywizję drugą. W dywizji drugiej mieliśmy naszych tutaj przedstawicieli i również w każdej grupie tutaj ktoś był. No, żeby to nie trwało godzinę, to przyspieszymy troszkę tempo. Ichnes tutaj wygrał raz z dużo słabszym przeciwnikiem, więc no musiał, ale mamy tutaj jeszcze meczyki z wyrównanymi osobami. Co tutaj nie zagrało? Podejrzewam, że kawaleria była łapana, no ale nie wszędzie była kawaleria. Tutaj był taki w miarę wyrównany mecz, więc pewnie jakaś zagrywka tarczą tutaj mogła wygrać mecz dla przeciwnika. No i mamy tutaj dobre ustawienie. Prawdopodobnie tutaj ten Mogro poleci na tyły, no i zrobi zamęt na DPS-ach. Dokładnie mamy to, o czym wspomniałem. Chociaż jak na to patrzę, to aż tyle nie zrobił ten Mogro. Zobaczymy jeszcze w statystykach obrażenia. Aż dziwne, że to przegrał. Co tutaj nie zagrało? Czy może jakieś artefakty są dziwne? To jest fajny artefakt na PvP, jeśli chcecie, ale no w turnieju chcecie jak największe obrażenia, żeby zmeltować piechotę przeciwnika. Kamasi nie daje nam tych obrażeń, daje nam tutaj defensywne statystyki. No i tutaj drugi minus, ten artefakt. I gdyby tutaj było właśnie Infernal Flame, być może wtedy, kto wie. Infernal naprawdę jest mocny na Lilce. Czy ten Mogro coś zrobił? Jeszcze zobaczmy. Mogro za dużo nie zrobił, tak wam powiem. W ogóle bez pupili był, Gostek. Grupa druga. Bob. Tutaj Bob miał również dosyć mocną grupę. Ale dla niego ta grupa była w zasięgu, więc co tutaj nie zadziałało? Mamy tutaj zwycięstwa, więc z wygranych meczów nie będziemy patrzeć, bo ze zwycięstw możemy się nauczyć mniej niż z porażek. Także zobaczmy sobie tutaj. Może jakiś pojedynek. Co tutaj nie zagrało? Dziwna para tutaj Hosk-Garwood na pierwszy rzut oka, ale może działa, także póki czegoś nie przetestujecie sami, to nie możecie z góry stwierdzić, że ta para nie działa, tak? Może taka para ma jakiś sens. Wiecie, to są duże obrażenia z kontrataku przez długi czas, no bo Garwood będzie leczył. Zobaczymy. No ale tutaj piękne zagranie tarczą. Kolejny raz widzimy tutaj Mogro, który wpada na tyły, jak do siebie. No i niestety, gdy upadnie tutaj ten Garwood nieszczęsny, doleci tam jeszcze, doleci właśnie Goresz, dolecą te 3 DPS-y, no jest GG. To już jest koniec.
zagranie tarczą, kto wie, może wygrało to starcie. Ale tutaj już nie ma co zbierać. Mogro też tutaj na pewno duże obrażenia mógł zadać. No widzimy, że ten Legion tutaj nie dowiózł. Mamy jeszcze artefakt, który daje jakieś bonusy, gdy używamy tarczy z bohaterami bez tarczy. Tutaj na pewno można by ten Legion troszkę zmodyfikować. No a przeciwnik widzimy tutaj, że naprawdę potężne obrażenia tego Mogro, tego Danfela. No, zrobiły tutaj robotę. Przejdźmy dalej. Vibin tutaj był bez szans tak naprawdę, więc nie wiem, chyba nie będziemy patrzeć, bo tutaj było kompletnie bez szans. 5 milionów różnicy to jest naprawdę dużo. Ze słabszym sobie poradził to bardzo dobrze, chociaż tutaj raz przegrał, więc nawet to starcie ze słabszym przeciwnikiem było na widmo. Chociaż raz wygrał tutaj z 31-milionowym, więc sobie zerknijmy. Niby duża różnica w mocy, a jednak tutaj Vibin pokazał się z naprawdę dobrej strony. Tutaj myślałem, że już ten Garwood jakoś poleci bokiem. Dziwny mecz, powiem wam, że dziwny tutaj mecz, dziwny pojedynek. No artefakty powiedziałbym, że są spoko ogólnie. Te marsze też są niczego sobie. Przebudzona Lilia na pewno tutaj może coś zrobić. Szczególnie gdy zacznie uderzać te 3 legiony. A powiem wam, że na to się zanosi. Zerknijmy sobie potem jeszcze w obrażenia Lilki. Podejrzewam, że będą naprawdę duże. 2 razy AOE, 2 razy tutaj poparzenia, a nawet 3 razy. Nie wiem, czy ten legion jeszcze dostaje tutaj od Lilki. Chociaż został tutaj poparzony. Dobra, zagadka rozwiązana, co się tutaj wydarzyło. Chociaż i tak było bardzo blisko, ale tutaj gratulacje, naprawdę. Tak jak mówiłem, tutaj przebudzona Lilka, przebudzony Welyn. Do tego jeszcze Infernal Flame. No i mamy to, co mamy. Także Vibin naprawdę na plus. Tutaj nasi mogli troszkę lepiej wypaść. No i tutaj Bushido jeszcze awansował. No a skoro awansował, to jego zmagania sobie obejrzymy później. Czy ktoś w dywizji trzeciej jest z VP? Jest Moon. Chyba jako jedyny. Wygrana ze słabszym git, chociaż tutaj raz coś się wydarzyło niedobrego. No i 2 razy tutaj 2 razy mocniejsi przeciwnicy. No ciężko wygrać w takich sytuacjach, ale tutaj sobie obejrzyjmy, dlaczego przegrał, co się tutaj wydarzyło niedobrego, bo jednak przegrał tutaj ze słabszym zawodnikiem. 3 razy piechotę tutaj chłop gra. Mamy Elianę z Indies. Ciekawe połączenie. Oj, tutaj tarcza. Zagranie tarczą. Bardzo te tarcze dziwne ruchy robią. Ojej, teraz czy zmienią agro? Tak, zmienią agro. No bo w tym momencie legiony dystansowe zawsze atakują ten legion, który mają najbliżej. No a w tym momencie najbliżej mają Magrat. No, podziało się. Ładnie tutaj ta tarcza, naprawdę bardzo dobre użycie tarczy, naprawdę bardzo dobre użycie tarczy. No tutaj nie będziemy oglądać do końca, bo naprawdę mamy dużo jeszcze przed nami meczyków, ale na pewno możecie zauważyć, że ta tarcza może zmienić przebieg meczu. Do artefaktów w sumie nie możemy się przyczepić, pupile w sumie też git. Nawet ten marsz tutaj zrobił całkiem spore obrażenia, więc tutaj większych błędów nie ma, ale na pewno ten marsz można by czymś zastąpić lepszym, ale podejrzewam, że grał tym, co ma. Dywizja czwarta, grupa pierwsza tutaj, Lugarok przeszedł dalej, Tony przeszedł dalej, Sasori odpadł, no i Cukier odpadł, więc sobie obejrzyjmy, co się tutaj podziało. No Sasori tutaj mógł powalczyć, chociaż o 1 punkt, więc sobie obejrzymy tutaj zmagania z przeciwnikiem na podobnym w miarę poziomie. Tutaj Killer go troszkę killin. Co tutaj mamy? Dużo epickich bohaterów. Mamy tu mnóstwo epickich bohaterów. I może to było tutaj gwoździem do trumny. No bo na pewno taki Garwood na przykład do Legionu Piechoty na pewno potrafi zrobić bardzo dużo. Oj, oj, oj. Tutaj jeszcze ten Legion Kawalerii został złapany przez Torquest. Podejrzewam, że tutaj Bakar z Niką długo nie wytrzymają na froncie. No i stanie się to, co się stanie. Najpierw padnie tutaj Bakar, potem padnie tutaj Alistar. No i będzie tutaj prawdopodobnie 3 albo 4-3, więc tutaj nie będziemy już tego oglądać. No miał tutaj pecha z tą kawalerią na pewno. No i brakuje tutaj Garwooda.
Gdyby nie to, to naprawdę mógłby coś tutaj podziałać. No i na pewno nie chcemy tutaj żadnej tej w tym turnieju. Wolimy z tyłu naprawdę bardzo agresywne postacie, żeby tych obrażeń wsadzić jak najwięcej. Także u Sasoriego na pewno można coś tam poprawić. No i zobaczmy, jak sobie tutaj poradził Cukier. A Cukier tutaj miał dosyć trudnego przeciwnika na początku. Potem bardzo łatwy przeciwnik. No i tutaj był wyrównany tak w miarę przeciwnik. Jednak tutaj postawił się zbyt mało. Bohaterowie na pierwszy rzut oka wygląda tutaj wszystko git, ale tak jak mówię, Tei tutaj nie chcemy. Teja jest naprawdę fajnym połączeniem z Lilią, ale no nie na tym turnieju. Na tym turnieju potrzebujecie jak największych obrażeń, a nie potrzebujecie tarcz. Jakie starcie tutaj chcemy zobaczyć? Może to starcie sobie zobaczmy. No tak jak mówię, na pewno bohaterowie są tutaj ładnie. Mnóstwo bohaterów przebudzonych. No w takim wypadku ta Teja może mieć jakiś sens, bo dostaniecie trochę tarcz. Ale generalnie naprawdę raczej wolicie bohaterów, którzy zadają obrażenia. Nawet wolałbym tutaj Indies widzieć niż Teję. No i tak to wygląda, tutaj za dużo się nie podziało. Może jeden Legion Piechoty bym tutaj wrzucił i grał Lilię z Welynem. No i zamiast 4 DPS-ów wybrałbym jeszcze jeden Legion Piechoty. Taką przebudzoną Teję to możecie sobie grać, ale na przykład w Legionach Piechoty to wtedy wasz drugi Legion obok dostanie tarczę, więc ta Teja w takim znaczeniu miałaby na pewno więcej sensu niż tutaj. Ale no tutaj podejrzewam, że po prostu zabrakło jeszcze jednego Legionu Piechoty, żeby zatrzymać tutaj natarcie wroga. W dywizji 5 mieliśmy Lewiatana, Lukasa oraz Osę. A, jeszcze Jimmy był. Dobra, Jimmy przeszedł, Lewiatan przeszedł. A zobaczmy sobie, co tutaj miał Osa. Osa miał tutaj bardzo mocną zawodniczkę. Drugiego mocnego zawodnika. No i w nagrodę dostał jednego słabego zawodnika. No ale bez większych szans. Tutaj to są naprawdę mocne wieloryby. Może sobie zobaczmy w ogóle na bohaterów, jakich tutaj możemy zobaczyć. Z czym przyszło się tutaj mierzyć Osie. Widzicie tutaj, że wszystko jest przebudzone. Także no, ciężko było tutaj coś ugrać. Ciężko było coś tutaj ugrać. No oczywiście artefakty tutaj też mają 5 poziomy. Tutaj ładne tutaj zagranie. Ładne zagranie tutaj Madeleine z tą tarczą. Trochę sekund tracimy jednak na dojście do tych DPS-ów potem. Ale no, naprawdę spoko. Ale niestety z taką siłą było to za mało. Widzicie, że 4 legiony jeszcze tutaj zostały, więc naprawdę ciężko było coś tutaj wskórać. Więc Osa, grupa śmierci powiedziałbym. No dobra, zobaczmy w ogóle na Lukasa, co tutaj miał Lukas. Miał tutaj Małpiszona, z którym przegrał do zera. Miał tutaj słabszego gracza, z którym stracił 1 punkcik. No i co ciekawe, Ash Ketchup przegrał z Charizardem, także taki pojedynek może sobie zobaczymy. Chociaż tutaj porażka może być również interesująca, co się tutaj stało, że stracił punkcik ze słabszym. Może to sobie zobaczmy. Czyżby była tutaj gdzieś tarcza? No nie wydaje się, mamy 4 DPS-y na 3. Powiedziałbym, że tutaj no Lukas powinien wygrać. Jakbym zobaczył takie składy. Szczególnie, że samo ustawienie, no i moc, moim zdaniem tak na stronę Lukasa bardziej. No ale tutaj meltują Goresza troszkę. No i jako jedyny tank tutaj Mogro z Danfelem. Ciekawe ustawienie, szczerze. Chociaż bardzo dobre mimo wszystko. Na 4 DPS-y, które fokusują tylko wtedy jeden legion. W tym przypadku głównie Goresza. Te debuffy od Mogro naprawdę są bardzo przydatne. No i w tym momencie mamy już przewagę praktycznie jednego legionu, bo ten Garwood z Elianą za długo tutaj nie postoją. No i tak naprawdę mamy przewagę, w tym momencie mamy przewagę Lili na dodatek, więc tutaj za dużo się nie powinno wydarzyć. Ciekawy pomysł, na pewno tutaj można docenić odwagę z grania samym Mogro. Czas na dywizję 6, w której byłem również ja. W tej dywizji był również Tiger, Jisoo oraz Kermit. Ta dwójka przeszła dalej, zobaczmy sobie, co miał tutaj Kermit do gadania.
Kermit ma 3-0, no i przegrał ze słabszym przeciwnikiem, więc te mecze sobie musimy zobaczyć. Jeden raz tylko mu się udało wygrać. No tutaj klasycznie raczej grają 3 legiony nawet tanków. I tak jak mówię, tutaj przebudzona Teja w legionie tanków może naprawdę dać dużo przeżywalności. Takie ustawienie sam bym chętnie grał, chociaż może nawet zamiast Syndriona dałbym tutaj legion Bertrand Tochar. No i takim legionem podejrzewam, że takim ustawieniem można by coś tutaj ugrać. Ale wróćmy do Kermita. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Mamy tutaj kawalerię. Czyżby ta kawaleria była tutaj gwoździem do trumny? Prawdopodobnie, chociaż tutaj nie ma kawalerii, więc sobie możemy zobaczyć, co się tutaj wydarzyło. Tutaj mamy bardziej klasyczne ustawienie. Na artefakty bym zamienił jak już. Zawsze to 20% obrony dla 2 legionów piechoty częściej, gdybyśmy zamienili te artefakty. Reszta artefaktów w sumie git. No wiadomo, że wolimy tutaj przedmiot na atak, ale jeśli nie ma nic innego, no to można grać oczywiście i Kamasiego. Ale artefakty ogólnie dobre, jedynie te bym zamienił 2. No i to bym zamienił na coś na atak. To jest niesamowite, że tutaj jeden Garwood. Z kim on tutaj ma Garwooda? Z kim jest ten Garwood tutaj? Nie widzę tego. Tyle efektów. Nika chyba. Aż dziwne, że jest tutaj porażka, no ale niestety, no te tanki były jeden na drugim. Walder mógł tutaj bić z Lilką. No i prawdopodobnie to tutaj było powodem porażki. Powodem porażki mogła być tutaj również Kusza, która jest genialna, jeśli chodzi o bicie w tanków. A nie, tutaj Elianka trzymała za uszy tego zawodnika. Tak jak mówię, Elianka potrafi naprawdę długo wystać. Szczególnie jeśli mamy 2 albo 3 legiony strzelców. Wtedy taka Elianka jest, powiedziałbym, że nawet porównywalna z Madeleine. Na artefakt tutaj by musiał zamienić, no i może brak pupili. Czy miał tutaj pupilę, czy mi tutaj gra buguje? Muszę to zobaczyć jeszcze raz. No brak pupili też mógł tutaj... Brak pupili tutaj mógł też przeważyć o tym. No póki co widzieliśmy tak. Brak jednego legionu, dziwne artefakty, brak pupili. Teraz kolej na mnie. Czy ja tutaj miałem jakieś powody do wstydu? Ze słabszym zawodnikiem wygrałem. Z AWE szans tutaj nie miałem za dużych, jak widzicie. Z AWE szans nie miałem, no a tutaj z tym ziomeczkiem... Czy miałem szanse jakieś? Zobaczmy sobie, co on tutaj miał. I co tutaj nie podziałało? No 4 legiony dystansowe. Musiał zniszczyć tutaj moich tanków. Tutaj widzicie, że w jednym meczyku próbowałem grać kawalerię. Może sobie zobaczymy, jak tutaj ta kawaleria sobie poradziła. 2 legiony tanków, 2 legiony strzelców i legion kawalerii. No ale no 5 milionów to jest dużo, naprawdę. Trzeba mieć mega farta, powiedziałbym, żeby wygrać. No i po to tutaj była ta kawaleria. Niestety widzę, że jest tutaj Goresz z Torkwesem. No i oczywiście. Gdyby ta kawaleria była na drugim rzędzie, kto wie, może akurat ten mecz wyglądałby inaczej, chociaż całe starcie i tak bym przegrał. Moje artefakty ogólnie powiedziałbym, że spoko. No tutaj mam na Magrat artefakt pod obronę, ale nie mam niestety artefaktów pod atak. A z epickim trochę się cykałem, że jak mam legendarny artefakt, to jednak wolę użyć legendarnego artefaktu niż epickiego. Zerknijmy sobie jeszcze w obrażenia. No totalny tutaj nie wypał. Ten legion naprawdę potrafi zrobić mnóstwo obrażeń i z reguły robi ich najwięcej w zwykłym turnieju. No ale w zwykłym turnieju widzę, gdzie mogę go puścić, więc jest tutaj w ogóle inna gadka. A tutaj, no powiedziałbym, że pech. Pech tak chciał, że akurat na tej linii, na której byłem, na której miałem kawalerię, akurat był Goresz. Gdyby te legiony były odwrotnie, wtedy może wynik byłby inny, ale ogólnie tak bym przegrał, więc no to jeszcze nie ta moc. Dywizja 7. John Hugon, kto tutaj był jeszcze? Tuga, Winter, no i Baki. Także te dwójkę sobie obejrzymy później. A co się tutaj wydarzyło u Hugona? No tutaj Shiro urwał 2 punkty, co ciekawe. 31 milionów, no trudni zawodnicy na pewno. Tutaj już też 4 miliony, 3 miliony przewagi mocy, to jest naprawdę dużo. Ale zobaczmy sobie, co tutaj się stało, że Shiro, który ma mniej mocy, wygrał. Coś tutaj się musiało podziać ciekawego. John wygrał tylko jedną tutaj grę.
Chyba kawaleria tutaj poszła na wysokie obroty. No ale kawaleria wiadomo. Obusieczny taki miecz. Albo siądzie, albo nie. No i tutaj chyba nie siadała, ale tutaj przeciwnik też grał kawalerią. No i tutaj widzicie, przeciwnik zagrał kawalerię, przegrał. Nie grał kawalerii, a ktoś grał kawalerię na złej linii. No i mamy zwycięstwo dla przeciwnika. Więc zobaczmy sobie, czy faktycznie ta kawaleria tutaj była impostorem. Oj, 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 ale szybka, za szybka ta kawaleria. Zdecydowanie za szybka. No bo będziemy łapali agro. A ten artefakt chyba też daje prędkość marszu. Nie, no zdecydowanie za szybko. Tutaj powinien być, powiem wam szczerze, na tym turnieju powinien być tak. Zamieniłbym bohaterów w ogóle. Bakshi, bo on ma mniej szybkości w drzewku. Można wtedy sobie dać drzewko umiejętności. No i może byłby tutaj wynik inny. No i artefakt zamiast... No i artefakt na pewno inny, który nie daje nam prędkości marszu, no. Za szybka kawaleria tutaj. Bo tak myślę, żeby wygrał. Naprawdę tutaj duży potencjał, szczerze mówiąc. Ale no ta kawaleria jest za szybka. Jakby ten turniej jest odwrotnością tego, co chcemy na polu walki, tak? Na polu walki możemy sobie grać artefakty defensywne na DPS-ach, ale na turnieju raczej wolimy, żeby DPS miał jak największy DPS, bo nie zależy nam tutaj na przeżywalności DPS-ów. No i na pewno chcemy tutaj wolną kawalerię, żeby nie dostawała agro. Zobaczmy, co tutaj miał Winter. Winter miał, szczerze, bardzo łatwą grupę, a chyba skończył też z zerową ilością punktów. No, aż ciężko wybrać, który tutaj mecz chcemy obejrzeć. Te były bardzo zbliżone. I znowu kawaleria, podejrzewam, że zrobiła robotę. Kawaleria, Teja, no to się nie może dobrze kończyć, O, kawaleria na kawalerię tutaj wbiegła. No i to jest kolejny problem, tak jak mówię. Bardzo, nie wiem czy to jest fart, czy nie, ale to, że Skogur jest szybka i biegnie bardzo szybko, spowodowało, że wybiegła za połowę i złapała agro przed wolną kawalerią tutaj przeciwnika. A tutaj odwrotność, mamy Emrysa, który jest bardzo szybki, przez co złapał agro. O tym mówiliśmy we wcześniejszym pojedynku. Kawalerię chcemy szybką, piechota może być szybka, bo wtedy może się stać taka rzecz, jaka się stała tutaj. No i co? I ten Emrys z Bakshim sobie pociechają tutaj tył. I tak to się zakończy. No niestety, za szybka kawaleria tutaj zrobiła, co zrobiła. No i przejdźmy do dywizji ostatniej, dywizja 8. Czy ktoś tutaj był z VP? 4 grajków tutaj było. Bat Tarantino, Lachdan, no i Ślepy. No dziwi mnie, że ta dwójka tutaj odpadła w przedbiegach, bo myślałem, że akurat oni powinni wejść dalej. Ale zacznijmy sobie od początku, zobaczmy, co tutaj miał Bat Tarantino. No Bat Tarantino, widzicie, jak gra na kogoś z podobną mocą sobie wygrywa, tak? Gra na mocniejszych, chociaż Bat Tarantino też miał dosyć łatwą grupę. Nie ma co się oszukiwać. Chciałbym być w tej grupie akurat. I co, Bat Tarantino nie, ma 1 punkcik. A zobaczmy sobie tutaj, jakiś meczyk. No tutaj jak widzimy, że kawaleria była, to pewnie wbiegła na tył, więc tutaj jest bardziej taki standardowy mecz. Zobaczmy sobie pierwsze starcie Tarantino. Dziwne ustawienie, 1 tank i 4 DPS-y. Tutaj mamy po prostu czysty taki wyścig, kto szybciej kogo pokona. No zobaczmy sobie, przyspieszmy, bo nie będziemy tutaj patrzyli. Może 2 tanki tutaj byłyby dobrym wyborem. Ciężko powiedzieć, co bym tutaj zmienił. No tutaj jeszcze liczba jednostek w regionie była na niekorzyść i pewnie to zaważyło tak naprawdę. Bo o tym jeszcze nie wspomniałem, ale no ten turniej jest na samym początku sezonu prawie. Nie każdy ma wymaksowane polityki. No i sobie pomyślcie, jak ja trafiłem tutaj na Awę, która jest pierwsza pod względem mocy, to te polityki miała też wymaksowane. Ja nawet w tym momencie nie mam wymaksowanych polityk. Akurat pojemność Legionu już mam, ale nie mam jeszcze na przykład zwiększonych obrażeń dla piechoty, zwiększonych obrażeń dla jednostek magicznych, więc to też na pewno tutaj pomaga. Bo polityki, jak widzicie, się zaliczają tutaj do turnieju. Ale z moją mocą ja tutaj nie próbowałem nawet robić tych polityk. Jak będę miał już te piątki wszędzie, te piątki, no to wtedy może, jak będzie dosyć łatwe KVK, to sobie nawet podgemuję te polityki, żeby tak na poważnie spróbować udziału w tym turnieju.
No a w momencie, w którym jestem, to wiedziałem, że to gemowanie nie ma sensu. Zobaczmy sobie, co tutaj Lachdan zrobił, że przegrał. No same osoby, które mają 30 milionów w górę, więc taka dosyć grupa śmierci. A jakie tutaj ustawienia były? Ustawienia klasyczne, 2 legiony piechoty, 3 legiony DPS-ów, więc w ustawieniu tutaj nie widzę nic złego. Tu jest bardzo ciekawe ustawienie, tutaj gramy 3 legiony piechoty. No i gramy tutaj braci drzewiec, więc sobie zobaczmy z Reaperem, co się tutaj wydarzyło. A bracia drzewiec w akcji. Szczerze mówiąc, to może być naprawdę bardzo mocny i bardzo wytrzymały marsz na polu walki. Garud będzie leczył, Mogro daje dodatkowe tam procenty z pasywki, więc kto wie, może to ma jakiś sens. No tutaj Goresz wleciał, ale szybko powinien upaść, ale ten Goresz też tutaj szybko padnie, chyba nawet szybciej. Bardzo nieprzyjemna sytuacja. Nieprzyjemną sytuacją będzie również to, gdy ten Mogro wbiegnie na tył, a jest dosyć wytrzymały, bo ma Garwooda, tak? No i z racji takiej, że jest to Mogro, nakłada mocne debuffy na ten Legion. No nie widzę tutaj przyszłości dobrej. Zobaczymy. Muszę zobaczyć, jak ten Legion wbiega tutaj w tył, bo to będzie bardzo interesujące widowisko. Dobra, dotarł, nasz tutaj Mogro dotarł. Po 9000 na jedną tutaj rotację. No, tak się gra, tak się kaszle tutaj. Nie no, Mogro jak dojdzie już do DPS-ów, to naprawdę nie ma co zbierać. Gdzie jest ten Mogro? Jestem ciekaw, jakie on tutaj obrażenia zadał. Całkiem spore jak na to, że miał tutaj jeszcze Garwooda na plecach, a tylko na samą końcówkę dotarł do DPS-ów, więc teoretycznie naprawdę zrobił dużo więcej niż ten marsz. U Lachdana chyba piechota zawiodła trochę, bo bardzo niewielkie obrażenia w porównaniu do przeciwnika. No i ostatni z wybrańców, ślepy. Zobaczmy, co się tutaj wydarzyło. Jeden słabszy przeciwnik, więc jeden winek. Ale gdy trafiamy na równych sobie, to porażka. Chociaż tutaj raz... A nie, to jest już ten słabszy. Tutaj przegrał mimo wszystko. Zobaczmy sobie z tym zawodnikiem, bo bardzo wyrównane moce. No nie. Przegrać jeszcze z Ateusem i Teją? Co tutaj się wydarzyło, to ja nie wiem. Musimy to zobaczyć, musimy to zobaczyć. Ja tu cały odcinek mówię, że Teja jest słaba, a tutaj ślepy przegrywa z Teją. No, podzielił tutaj Goresza ze Skogul. No i chyba mamy odpowiedź, co się tutaj wydarzyło. No i dlaczego chcemy grać Goresza ze Skogul? Z tego względu, że gdy ktoś atakuje Goresza, a mamy tutaj Torquest, to w sytuacji, gdy ktoś atakuje nam Goresza, posiadając na naszych plecach Skogul, zadajemy dwukrotne kontrataki, a gdy zadajemy dwukrotne kontrataki, wtedy trzecia umiejętność Goresza ma szansę aktywować się dwukrotnie na sekundę, przez co nasz Legion zadaje 2 razy większe tutaj te obrażenia. No niestety tutaj ślepy rozdzielił tutaj idealną parę. Wy tego nie róbcie. No dalej wiadomo, tak, ten Garwood upadnie, no i 4-3 musiało się tak skończyć, a mimo wszystko było blisko. Gdyby ta para była razem, kto wie. Pierwszy etap mamy ze sobą. Zerknijmy sobie, jak tutaj wyszło to wszystko w dalszym etapie. Czy ktoś w pierwszej dywizji tutaj jest od nas? Jest tutaj Roy, który przegrał ze zwycięzcą, co ciekawe. Ze zwycięzcą tej dywizji, więc sobie zerknijmy. 1-3, więc jakaś walka tutaj była. Może nie będziemy patrzyli w zwycięstwa, tylko zerkniemy sobie jak zwykle w porażki. Co się tutaj wydarzyło? Trzy legiony piechoty tutaj gramy. No ładnie tam tutaj wleciał Danfel. Mogro tutaj tłuczasz. Dziwne, że przegrał ten pojedynek. Szczerze powiedziawszy. Chociaż pewnie gdy ten legion właśnie upadnie, to nie wiem jak ten tank się zachowa. Czy pobiegnie do nich, czy pobiegnie tutaj, ale na pewno ta kawaleria pobiegnie wprost. A tank chyba wróci tutaj, tak, tank wrócił, kawaleria biegnie naprzód. Z racji takiej, że ten tank tutaj był, agro się tutaj nie zmieniło, no i Urak tutaj wgniecie w ziemię prawdopodobnie. Magrat oraz... Chociaż nie, tutaj Lilka chyba bije akurat. A nie, teraz sobie biją, bo ten tank padł. Mimo wszystko i tak. Dosyć close gierka. Chociaż nie, tutaj Goresz ma dużo HP. Za dużo HP ma Goresz.
jednak nie taka close, jak się by mogło wydawać na pierwszy rzut oka. Gdyby to był inny legion, nie piechoty, to kto wie. No ale niestety piechota. Tutaj myślę, że dużo może potankować, no i Syndron zadaje obrażenia za free. No i tutaj ten Urak naprawdę zadał dużo obrażeń. Lilka również, ale niestety nie wyciągnęła. Szczerze nie mam pojęcia, co bym tutaj zmienił. Może te 3 legiony piechoty to overkill, kto wie. Bo no Magrat Zajda musi być. Lilka Welyn, też bardzo dobra para. Goresz Skogul, must have. Mogro też wydaje się mocny. Za to Garwood Madlen też długo wystoją. Ciężki wybór. Na pewno tutaj czegoś zabrakło, ale sam nie wiem czego. Możecie napisać w komentarzu, czego tutaj mogło zabraknąć. A my przejdźmy dalej. Dywizja numer 2. Mamy tutaj Bushido. Pierwszy przeciwnik rozjechany. W drugim starciu niestety porażka. A w drugim starciu... No i co się tutaj mogło wydarzyć, moi drodzy? Tutaj fajna próba z kawalerią. Chociaż wszędzie tutaj była grana kawaleria. No i trafiła kosa na kamień chyba, bo tutaj 3 legiony piechoty. 3 legiony piechoty versus kawaleria. Raczej nie mogło się to dobrze skończyć, ale zobaczmy. Musiałby mieć naprawdę ogromne szczęście, żeby minąć wszystkie legiony piechoty. No i udało się. No tutaj kawaleria bardzo dobrze wleciała, ale tutaj zaraz Torquest się aktywuje. Jeszcze tarcza tutaj wypchnęła te legiony. No i ta kawaleria jest bezbronna, niestety. Tarcza z Torquestem potrafią wygrać gierki. I tutaj jesteśmy tego świadkiem prawdopodobnie. No bo, nie wiem, bardzo daleko odleciał ten Goresz. A widzę, że tutaj chyba skupią się teraz na Lilce. Tutaj bije Tandelyn. Traci swoje HP. Powiem tak, o ile ten Torquest zagrał naprawdę dobrze przeciwko tej kawalerii, to ta tarcza wygrała cały pojedynek. Nie ma co się tutaj oszukiwać. Zmienione agro na DPS-y, które biją tanków. GG well played. No niestety. Ten przedmiot, pomimo że chłop tutaj gra bez pupili, potrafi wykerować całe tutaj pojedynki. Przejdźmy do dywizji numer 3. W dywizji numer 3 nie mamy nikogo z VP, więc czas na dywizję numer 4. Dywizja numer 4, Tony oraz Lugarok. No tutaj 2 naszych się trafiło, no niestety obaj w pierwszym pojedynku odpadli. Tony, który w poprzednim turnieju zaszedł bardzo daleko, w tym turnieju odpadł dosyć szybko, a ten turniej jest raczej można powiedzieć łatwiejszy. Co się tutaj stało? Mamy honorówkę, więc tutaj jest na pewno duży plus. Znowu mamy to samo, co było u Ślepego, czyli rozdzielenie Goresza ze Skogul. Mamy honorówkę, więc to jest na pewno dobre. Zobaczmy sobie ostatnią grę, która zadecydowała o tym. Bo chyba lecimy tutaj od dołu, chyba są najświeższe gry, a ta ostatnia na górze jest ostatnią. Podejrzewam, że tak to działa. Mamy tutaj Hoska, mamy tutaj naprawdę mocnych bohaterów, którzy są przebudzeni, ale podejrzewam, że właśnie zabrakło nam tutaj tego. Porównamy zresztą sobie obrażenia potem piechoty, bo mamy tutaj bardzo podobne zestawienia. 2 legiony piechoty, 3 legiony DPS-ów, więc tutaj no może właśnie ten element tutaj zawiódł. Szczególnie, że gdy mamy przebudzoną Skogul, która daje nam dodatkowe obrażenia od kontrataku, Torquest też nam gwarantuje obrażenia od kontrataku, wtedy właśnie te kontrataki Goresza i Skogul biją przeogromną ilość, no dlatego nie chcemy ich rozdzielać, naprawdę to jest jedna z tych par, których w życiu bym nie rozdzielił. Nie wiem, co tutaj mają nasi zawodnicy za ciekawe techniki, może tutaj oglądali Burgasa i jego porady. Kto wie. Ja na pewno albo bym spróbował tutaj Madlen Hosk albo Madlen Garwood, żeby tutaj postać dłużej troszkę. No artefakty tutaj spoko u Tonego. No może poza... Nie no, nie są spoko. Tego nie chcemy, chcemy full DPS. Chcemy full DPS artefakty na DPS-ach. Co z tego, że damy naszej Magrat tam trochę ataku i trochę normalnego ataku, w czasie gdy nasz Legion tutaj traci mnóstwo procent ataku. No i tracimy efekt aktywacji, który też potrafi zredukować HP wroga. Zobaczmy co tutaj, jak to wyglądało. No, nie wyglądało to kolorowo. No zobaczcie sobie, ile zadał tutaj przeciwnik, a ile zadały tutaj nasza piechota. No naprawdę chcemy tutaj trzymać tę dwójkę razem. Szkoda tutaj Tonego. No nic, Tony tutaj odpadł w przedbiegach.
Ale widzę, że tutaj Lugarok powalczył. I to tak łeb w łeb. Tutaj aż sobie przeanalizujemy, co się tutaj działo. Czy była tutaj kawaleria gdzieś? Tutaj przeciwnik grał nawet Indies starą, o proszę. Z racji takiej, że oglądamy zawsze porażki, to zobaczmy sobie, co się tutaj wydarzyło, że Lugarok nie zwyciężył tego pojedynku. Czy była to piechota, tak jak mówiłem? Nie, jest to marsz w ogóle supportujący. Czyżby ta Lilka poparzyła te legiony piechoty aż tak mocno, że stało się, co się stało? Mamy jeszcze tutaj Thunderyn, która zwiększa obrażenia od wszystkich źródeł o 15%. No i ten Goresz ze Skogul na pewno u przeciwnika będzie mógł zadać ogromne ilości obrażeń. Jest przebudzony. Skogul pewnie też jest przebudzona. Na nasz Lugarok, tak jak mówiłem, nie ma żadnej przebudzonej postaci, więc mimo wszystko wygrał 2 pojedynki. Więc naprawdę pokazał się z bardzo dobrej strony. No ale w takiej sytuacji, gdy mamy przebudzonego Goresza, Skogul, jeszcze Torquest pewnie na 5. poziomie, gdy biją nas 3 legiony piechoty, to jesteśmy w 7. niebie. Naprawdę, ten Goresz podejrzewam, że również zadał przeogromne ilości obrażeń. Ale zerkniemy sobie tutaj jeszcze właśnie w statystyki. Jestem ciekaw, czy przeszedł dalej, bo tego zawodnika muszę śledzić, jeśli udało mu się przejść dalej. Zaraz to zobaczymy, bo naprawdę wywarło na mnie ciekawe wrażenie, że czymś takim postanowił wyjść. No, Thunderyn tutaj bije, Lilka parzy, Indies nakłada debuffy. Bez szans. Tutaj te 2 legiony strzelców. Tutaj troszkę Dunfel z Mogro się nie wykazali za bardzo, jeśli chodzi o obrażenia. No ale na pewno pomogli położyć do spania Garuda z Madeleine. Mimo wszystko tutaj uważam, że dobrze się pokazał Lugarok. W sumie każdy, kto tam wyszedł z grup, to się pokazał dobrze. No nic, przejdźmy dalej, zobaczmy, czy ktoś w ogóle wyszedł, czy ktoś się przedostał. Mamy tutaj Jimmy'ego, który trafił chyba najgorzej jak tylko mógł. Także wynik 3-0 i niech was tutaj nie zwiedzie, że te moce są podobne. Czym gra tutaj Jimmy? Jimmy oczywiście gra kawalerią, ale gra też zwykłym tutaj ustawieniem. Niestety epiccy bohaterowie w takiej fazie to chyba to już za daleko i tak. Zobaczmy sobie ten normalne starcie, bo kawaleria to pewnie się zatrzymała na piechocie wroga i tyle. I tyle z tego było. A tutaj jest 1 legion piechoty na 1 legion piechoty, o proszę bardzo. Z jednej jak i drugiej strony nie mamy pupili, więc honorówka. No ale siła uderzenia jest tutaj po stronie przeciwnika niestety. Nasz legion piechoty upada bardzo szybko. No i gdy ten Goresz dobiegnie do końca, to już po prostu będzie jak nóż w masełko, gdy te legiony zaczną zadawać obrażenia. Nie chcę na to patrzeć już. Przejdźmy sobie. Ten Goresz jeszcze przeżył na oparach, co ciekawe. Zobaczmy obrażenia. No tutaj ciężko było coś zrobić. Ciężko było cokolwiek wskórać. Ten Goresz, tak jak mówiłem. Ta para, gdy może się uruchomić, to jest nie do zatrzymania. Jimmy tutaj bez szans. Zobaczmy jeszcze na Lewiatana. Również tutaj 3-0. Pogromca tutaj Lukasa tutaj jest. No Lewiatan tutaj z kawalerią. Ciekawe tutaj połączenia widzę. Czasami. Nie, to nie jest to jest kawaleria, okej. To jest kawaleria, ale kawaleria na środku. Za legionem piechoty. Tutaj chyba jest bóg wizualny, ale tak naprawdę te legiony się biją normalnie. No niestety tutaj nie udało się. Gdy upadnie ten tank, chociaż nie, tutaj jeszcze kawaleria przeciwnika dostała się na tyły, więc można powiedzieć, że jesteśmy zmiażdżeni w tym momencie. Ten Garwood upadnie i wszyscy upadną. Dokładnie tak się stało. No, kawaleria przeciwnika była tutaj lepiej ustawiona i w ogóle jakaś lepsza się wydawała. Dywizja 6. Czy ktoś tutaj z VP jest? Jest 2 zawodników. No i tutaj Jisoo nas zaskoczył. Niestety odpadł w ostatnim tutaj meczu, więc zacznijmy od Tigera. No, Tiger tutaj również wygrał jednostronnie. Nie, no Tiger przegrał z jakimś chłopem 26 milionów. Ten chłop pokonał mnie, który ma 21 milionów. I co ciekawe, pokonał 31-milionowego gościa, nie? Niesamowite. Ja trafiłem na jakiegoś ukrytego wieloryba. No ja byłem bez szans. Chłop tutaj ma 31 milionów i przegrywa z nim.
gdzie ja mam 10 milionów mniej. Dobra, chociaż już wiem, że ja również się pokazałem z dobrej strony, skoro tutaj Gund przeszedł dalej, więc zerknijmy, co się tutaj wydarzyło. Podejrzewam, że impostor się ujawnił w tym meczu. No oczywiście, nie wiem czemu wy gracie tutaj bardzo szybkiego Emrysa. Tu powinniście grać jak najwolniejsze legiony kawalerii, no bo co z tego, że sobie raz zaszarżujecie, jak łapiecie agro i giniecie. No, niestety, tak jak mówiłem, impostor się ujawnił, no i pewnie właśnie zabrakło potem obrażeń, bo zostaliśmy 5 na 4, no a w konsekwencji, gdy upadnie jedna i druga piechota, zostaliśmy 4 na 3. No bez szans tutaj. Kawaleria, tak jak mówiłem, impostor się ujawnił w tak ważnym tutaj meczu. Tak więc póki co z tych wszystkich tutaj osób chyba najdalej zaszedł Jisoo. No i tutaj jednostronne starcie. Zrewanżował się za mnie i za Tigera, no ale niestety spotkał na swojej drodze Luisa, który gra 3 legiony piechoty. Tak, w każdym meczu mamy tutaj 3 legiony piechoty. No i tak jak mówię, pewnie tarcza tutaj odegrała bardzo ważną rolę. Zobaczmy sobie na ostatnie starcie, co się tutaj wydarzyło. Bardzo dobre ustawienie tutaj Mogro, bo widziałem, że niektórzy ustawiają tarczę Mogro gdzieś tutaj na bokach, a naprawdę nie chcecie tego robić, no bo wtedy jeśli ktoś jest na boku, a bardzo często ktoś jest, wtedy po prostu przypchacie taki legion do tyłu i nikt tego nie sfollowuje. Natomiast jeśli sytuacja jest taka jak tutaj, wtedy ten Mogro przepnie właśnie środek bardziej do tyłu, no i z reguły ten drugi legion piechoty również za nim podąży. Ustawienie Mogro na środku z tarczą, na którejś z tych środkowych linii, uważam, że jest naprawdę zdecydowanie lepsze niż ustawienie go gdzieś na boku. No i tak jak mówiłem wcześniej, gdy zobaczyłem to ustawienie, że mamy tutaj Mogro, spodziewałem się, że mamy również tarczę. No i tarcza odegrała naprawdę bardzo, ale to bardzo ważną rolę. No a w tym momencie, moi drodzy, ten legion jest bardzo obity. Legion piechoty jest bardzo obity. Sam tutaj Bertrand z Tocharem praktycznie w tym momencie, bo ten legion już bije za naprawdę niewiele. Sam Bertrand z Tocharem już nie przebiją się przez Madeleine, co będzie konsekwencją porażki. Także znowu tarcza wygrała nam grę. Także porada dla was, jeśli chcecie wygrywać więcej gier w tym turnieju, no tarcza must have. No i tego Mogro zawsze ustawiajcie gdzieś na środku. Kolejna grupa, kolejne tutaj emocje. Tuga chyba tak, Tuga tutaj odpadł pierwszy. No ale Tuga nie ma 30 milionów, 31 milionów, więc można tutaj wywalczyć takie starcia, bo zwycięstwo z mocniejszym przeciwnikiem jest naprawdę trudne. Chociaż jak patrzę na to z tej strony, to te mecze mogą być odwrotnie ustawione. Ten mecz może być pierwszy, drugi, trzeci i czwarty, więc może zobaczmy sobie ostatni mecz. Co się tutaj podziało, chociaż nie, tutaj jest kawaleria, więc pewnie kawaleria wbiegła gdzieś na tył. Ale wiecie co, tak pomijam tę kawalerię, zobaczmy sobie chociaż raz, jak ta kawaleria potrafi wygrać nam grę. Jest kolejny tutaj szybki Emrys, ale jest za wolny, bo tutaj Garwood złapał agro. No i tak jak mówiłem, mimo tego, że tutaj jest przeogromny błąd tego zawodnika, że ma szybkiego Emrysa, Legion można powiedzieć, że Madeleine był za wolny, no bo gdyby pobiegł dalej, wtedy ten Garwood stałby gdzieś tutaj, no i ten Emrys złapałby agro. No niestety, aż sobie rozrysujmy to, tak? Rozrysujmy sobie to, mamy chwilę czasu. Gdyby ten Garwood stał w tym miejscu, wtedy Emrys zostałby złapany tutaj, w tym momencie złapałby agro i by nie dobiegł do nich. No ale niestety Garwood dobiegł aż dotąd, przez co złapał agro od tych 3 legionów. No i Emrys miał wolną piłkę tutaj. Została praktycznie sama Magrat na 3 legiony dystansowe. Bez szans. No tak jak mówiłem, no taka kawaleria potrafi wygrać grę, a ten artefakt też pozostawia wiele do życzenia. Tuga, mimo tego, że się pokazał całkiem dobrze, to odpadł, ale ktoś tutaj pokazał się jeszcze lepiej. Mamy tutaj Bakiego, który
który odpadł niestety również, ale zdecydowanie w dalszym etapie. Także zerknijmy sobie, co się tutaj podziało w meczu Bakiego. Jakie ustawienie tutaj mieliśmy? To po pierwsze, co nas interesuje, przeciwnik 3 legiony piechoty, więc widzimy, że jest to swego rodzaju meta. Chociaż tak naprawdę uważam, że prawdziwą metą jest tarcza, która pewnie tutaj również odegra kluczową rolę. No Baki tutaj próbował kawalerią, więc może tego nie będziemy oglądali. Obejrzymy sobie taki zwykły, klasyczny pojedynek. Ten wygląda na taki klasyczny pojedynek. Powiem wam szczerze, że ten Max ma bardzo dobre ustawienie, które sam bym grał, gdybym miał takie postacie. Mamy tutaj Magrat Zajdę, mamy Bertranda Tochara, mamy 3 legiony tanków. A nie, tutaj nie mamy tarczy, tutaj mamy jakieś dziadostwo. Nieważne, nie było pytania. No to jednak grałbym tutaj tarczy na tym Mogro mimo wszystko, a resztę bym zostawił tak jak jest. Ten przedmiot grałbym na Madeleine prawdopodobnie, no a tutaj grałbym tarczę. W każdym razie 3 legiony tanków versus 2 legiony tanków. No nie mamy tutaj niestety Goresza, który mógłby się popisać tak naprawdę w tym zestawieniu, bo biłyby go 3 legiony przeciwnej piechoty, no a wiemy, że Goresz kocha takie akcje. Niestety tutaj Goresza nam zabrakło. Ale reszta bohaterów tutaj jest naprawdę na wysokim poziomie. Przebudzona Magrat, przebudzona Kinara, przebudzona Lilia. No, gdybyśmy tutaj popracowali właśnie nad Goreszem, Goresz Skogul, no i ewentualnie właśnie tutaj Madeleine Garwood, chociaż wiadomo, że ten tutaj drzewiec Mogro byłby lepszy, ale myślę, że taką parą już można byłoby coś tutaj ugrać. Mimo wszystko naprawdę wielkie gratulacje dla Bakiego, bo pokazał się z naprawdę dobrej strony, mimo że nie ma 30 milionów mocy, co uważam, że jest takim progiem pierwszym, że można wyjść właśnie z grupy. Progiem drugim nazywam 31,5 miliona mocy, w którym już naprawdę można powalczyć o jakieś wysokie miejsce. To Baki zaszedł naprawdę daleko. No i dywizja 8, czy był ktoś tutaj z Wielkiej Polski? Oczywiście był tutaj Fautek, niestety Fautek tutaj 3-0. Co tutaj miało miejsce? No ustawienie wygląda na solidne, tak? Ustawienie tutaj na pewno wygląda na solidne. Żadnej tutaj kawalerii nie widzimy. Podejrzewam, nie chcę tutaj siać wątpliwości, ale być może tutaj właśnie tarcza mogła odegrać ważną rolę. Bakiemu zabrakło tanków, a u VTK pewnie tarcza coś tutaj odegrała ciekawego. Ale zobaczymy, zaraz to zobaczymy. Tarcza co ciekawe na Madeleine. Bardzo dziwny pojedynek wam powiem. Szkoda, bo ten Garwood jakoś tak szybko tutaj traci HP. Za szybko, bo ma przedmiot na atak. Może to jest jednym z tych powodów. No tutaj artefakty troszkę nie współgrają u VTK. Na piechocie w turnieju chcemy na pewno, na takim Garwoodzie szczególnie, artefakt pod obronę. Wolałbym już artefakt pod atak na Goreszu, z tego względu, że Goresz tych obrażeń ma więcej, więc przynajmniej byśmy je zwiększyli. Na u Garwooda nie zwiększamy praktycznie nic. No a dalej to już tutaj wiadomo co się stało, tak? Tutaj ten tank jest z tyłu, prawdopodobnie zaraz tutaj Magrat, tak, Magrat już obrywa. Potem będzie obrywał właśnie Goresz, no ale sama Lilia tego nie uciągnie. No, zerknijmy sobie jeszcze w statystyki. No niestety Garwood z tym artefaktem nie udźwignął presji, ale gratulacje, że z grupy tutaj wyszedł, to na pewno. Także podsumowując tutaj wszystkie dywizje Jisoo oraz Baki. Jisoo oraz Baki tutaj zaszli najdalej, więc wielkie gratulacje dla nich. Szkoda, bo finałowa faza jest bardzo blisko. Na pewno chcielibyśmy kogoś tutaj zobaczyć z VP. Szkoda, że Tony, szkoda, że Roy odpadli, bo oni byli takimi faworytami z VP, powiedziałbym. No a na ekranie mamy teraz top 8 najlepszych graczy z naszej dywizji, z naszego KVK. Na kogo ja obstawiłem? Już nie pamiętam, bo to było losowe. A obstawiłem na 214, gdy nawet jego gry nie widziałem żadnej. Co on tutaj ma w ogóle? Oj, wysoko się tutaj bawi kawalerią. No tutaj wóz albo przewóz w takim zestawieniu. To jest mój faworyt, na którego obstawiłem. Zobaczymy.
Na pewno ma niekonwencjonalne ustawienie, to mi się podoba, ale tak realnie gdybym miał obstawić teraz, gdy widziałem paru zawodników, podejrzewam, że tutaj ten gość z RR może zrobić naprawdę dobre wrażenie, ten gość z DTF może coś tutaj osiągnąć. Kto wie, może mu siądzie ta kawaleria, kto wie. Trzymam kciuki, że mi się uda tutaj. No i myślę, że z tej pary tutaj ktoś może być zwycięzcą. W ogóle najwięcej osób postawiło na Maxa. Max nawet tutaj pokonał kogoś. Tak, Max pokonał Bakiego. Max? Nie, Max nie wygra. Czemu oni na Maxa postawili? Ja myślę, że właśnie albo ten gość, albo ktoś z tych dwóch, ewentualnie wszystkich zaskoczy ta kawaleria, nie? Tak bym to tutaj obstawiał. No nic, ja będę się tutaj z wami żegnał. Te mecze sobie zrobię osobno, gdyż no tutaj jest sama topka, więc sobie zobaczymy, co jest prawdziwą metą tak naprawdę. Tutaj te mecze już będziemy analizowali tak bardziej głęboko, zobaczymy sobie, zwrócimy uwagę na takie aspekty jak ustawienie, artefakty, pupile. Zwrócimy uwagę tutaj na wszystko. Jak się uczyć czegoś to od najlepszych, więc jeśli kogoś interesuje ten turniej, to tutaj będzie już taka dogłębna analiza. Ten film był tylko takim przeglądem naszych graczy. No i co ciekawe, ja nawet dostałem się tutaj do grup, więc miałem szansę się pokazać, nawet jeden punkcik zdobyłem. Szkoda, że nie dwa, myślę, że jeszcze nie pora na mnie, jeszcze na mnie nie pora. Potrzebuję na pewno tutaj z 27, 8 milionów, żeby w takim KVK jak to dojść chociaż mniej więcej do tego etapu, może max, bo dalej bym nie zaszedł. Ale myślę, że tutaj, że ten mecz jeszcze mógłbym wygrać, jakbym trafił na jakiegoś słabego przeciwnika, ale ogólnie jeszcze na mnie jest tutaj za wcześnie. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.